Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Jakub Kompa, prezes Stowarzyszenia Lepszy Służewiec, od lat związany z projektami łączącymi przedstawicieli biznesu z mieszkańcami i władzami miejskimi. Entuzjasta dialogu społecznego zaangażowany w rozwój idei Smart Cities w praktyce. Doświadczenia zdobywał również w branży telewizyjnej oraz jako kierujący think tankiem Poland Go Global, inicjatywą Harvard Business Review Polska skierowaną do przedsiębiorców wychodzących na zagraniczne rynki. Powitajmy Jakuba Kompę w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Jakub. Witam, cześć. Witamy po raz drugi w podcaście Smart City Navigators. Witam, dzięki. Dzięki za zaproszenie i szansę, żeby trochę o tym Smart City porozmawiać. Właśnie, w poprzednim odcinku mówiliśmy o Smart Cities i tutaj oczywiście odnosimy Was do obejrzenia poprzedniego odcinka z Jakubem. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o trochę trudniejszym temacie, bo o temacie związanym z korkami, z transportem też samochodowym w mieście. Właśnie, jak Ci się jeździ po mieście? Samochodem, dodam. Rzadko. Samochód mam i tutaj to rzeczywiście tacy radykalni przeciwnicy jazdy samochodem by mi na pewno wytknęli. Natomiast uważam, że są sytuacje, w których samochód się przydaje i nie ma sensu kombinować, żeby go w ogóle nie mieć. Akurat w moim przypadku tak jest. Natomiast ogólnie jeździ się średnio i staram się jak mogę unikać tego. 90% przejazdów realizuję komunikacją publiczną, która uważam, że w Warszawie jest akurat świetnie zorganizowana. Zresztą wydaje mi się, że w większości miast jest naprawdę dobrze z tym. Pomijając oczywiście miasta, te mniejsze miasteczka, gdzie czasami jest duży problem z tym i samochód jest koniecznością. Jeżeli chodzi o miasta, postawiłbym transport publiczny, uważam, że jest naprawdę dobrze zorganizowany. A jeżeli naprawdę z jakiegoś powodu nie możemy jeździć, no to są jeszcze alternatywne środki transportu. Mobilność współdzielona, czy chociażby wszystkie te aplikacyjne taksówki. Okej, czyli wiemy już, że jeździ Ci się rzadko, co jest ciekawą odpowiedzią. Natomiast zaczniemy sobie takim pytaniem na temat ogólnie infrastruktury w mieście. Bardzo często ludzie narzekają na to, że właśnie chociażby nie wsiadają w samochód, tylko wybierają komunikację miejską z jakby całego zagospodarowania przestrzenią w mieście. Jedną z takich bolączek jest powstawanie biurowców i bardzo często ludzie mówią, że nie jadę gdzieś do centrum, ponieważ w okolicach biurowców zawsze jest tłok, zawsze jest hardcore, po prostu wszyscy trąbią i tam po prostu jest jeden wielki kocioł. Jak to jest z tymi biurowcami? Czy one faktycznie jakby w cudzysłowie niszczą przestrzeń wielkich miast? Mi się wydaje, że jeżeli jest ich za dużo, to powodują wymieranie dzielnicy. To znaczy, mieliśmy taki przypadek na Służewcu. Służewiec kiedyś był dzielnicą bardzo fabryczną, przemysłową i później szaleństwo lat 90. polegało na tym, że przetransformowała się z jednej strony z przemysłowej na biurową. Same biurowce powstawały, wtedy było takie zapotrzebowanie i to doprowadziło do tego, że na Służewcu pracowało na małym obszarze, około 6 km2, 100 000 ludzi. Tylko pracowało. Nie mieszkało, nie było praktycznie mieszkań, więc wszyscy, którzy tam dojeżdżali, pracowali. No ale jak wiadomo też nasze jakby społeczne takie przyzwyczajenia są takie, że my lubimy jeździć samochodami. W związku z czym kilkadziesiąt tysięcy samochodów wjeżdżało na teren niewielkiej dzielnicy, gdzie nawet komunikacja nie była do tego przystosowana, mówiąc o drogach, infrastruktura nie była gotowa. No tam były drogi, które miały być drogami dojazdowymi do parceli, do fabryk. W związku z tym, jak się tam pojawiło kilkadziesiąt tysięcy samochodów dziennie, no wygenerowało to potężne korki i reputację, która się skończyła ukuciem pojęcia Mordor na Domaniewskiej, słynnego, które już później przykleiło się do tej dzielnicy chyba na stałe, ale nie walczymy, stąd pozdrawiam Rafała Ferbera, autora przy okazji tego określenia, bo rzeczywiście wtedy był to Mordor. To była dzielnica, która to, że były tam same biurowce, spowodowało to, że nie opłacało się praktycznie otwierać niczego, co działałoby po godzinie 17, kiedy ten ruch wreszcie wyjechał z dzielnicy. Ta dzielnica wymierała po godzinach użytkowania, ale nie ma się co dziwić. No, przyjeżdżali tam ludzie do pracy, spędzali te 8-9 godzin, wyjeżdżali. Co robić w takiej dzielnicy? Tam hulał wiatr.
Więc jeżeli to jest źle zaprojektowane, te biurowce powodują znaczne zwiększenie ruchu, dużą ilość samochodów, spaliny, nerwy, korki i tak dalej, zatykanie wszystkich możliwych miejsc, gdzie da się samochód zaparkować. A tutaj, jeżeli chodzi o warszawskich kierowców, ułańska fantazja jest czymś, co naprawdę nie wiem, czy to jest spotykane na skalę światową, ale potrafią zaparkować absolutnie wszędzie. Więc no to jest rozjeżdżanie trawników, zabieranie przestrzeni pieszym i tak dalej, i tak dalej. To generuje potężne problemy. Więc jeżeli się to zrobi w sposób nieumiejętny i po prostu przeznaczy się jakąś dzielnicę na dzielnicę w cudzysłowie biurową, moim zdaniem jest to szybka droga do tego, żeby ta dzielnica przestała być zdatna do życia. I teraz jak to odwrócić? Jak starać się odwrócić ten proces, żeby ta, powiedzmy, chociażby taki Mordor, prawda? Bo wiemy, że on już nie jest aż tak nieprzyjaznym środowiskiem, prawda? Już to się zmienia. Jak to teraz się rozwija? My obserwowaliśmy to od co najmniej 5-6 lat, jak przebiegała ta transformacja. I teraz to, że zaczęły się pojawiać osiedla mieszkalne na działkach wokół, po prostu deweloperzy stwierdzili w jakimś momencie, że już dość tych biurowców, że ta przestrzeń na biura się wyczerpuje, w związku z czym wajcha poszła w drugą stronę i zaczęli budować mieszkania. I to spowodowało na samym początku, że pojawiły się pierwsze setki, tysiące mieszkań w okolicy. W związku z tym za tym nieśmiało zaczęły pojawiać się pierwsze punkty usługowe, lokale gastronomiczne. Czyli to życie zaczęło gdzieś tam się gromadzić wokół tych osiedli mieszkaniowych, a z czasem, kiedy przekroczyła ta liczba, teraz chyba już 30 000 mieszkań na Służewcu, no to spowodowało to, że zaczęły się opłacać biznesy, czyli zaczęły się pojawiać usługi, gastronomia, zaczęli być mieszkańcy widoczni na ulicach po godzinie 18. W związku z czym ta dzielnica odżyła i zaczęła funkcjonować tak jak dzielnica taka zrównoważona. Więc jakby kluczem do tego, żeby dzielnica była przyjazna, jest to, żeby była zrównoważona, żeby miała różne funkcje. Żeby oprócz tej funkcji biurowej była też funkcja mieszkalna, a to przyciąga oczywiście tych, którzy chcą prowadzić tam biznes. I to powoduje, że po prostu jest przyjaźniej, a już wisienką na torcie jest to, jak się pojawiają tereny zielone, gdzie można odpoczywać, bo wtedy dzielnica jest taka kompletna. I czy pojawiły się takie tereny zielone na Mordorze? Pojawiają się i tutaj to jest też dość awangardowy projekt, który stowarzyszenie zgłosiło już ponad 4 lata temu, czyli realizacja parku linearnego, parku wzdłuż linii PKP, którego odnogi by wchodziły jakby w tą dzielnicę takimi klinami po dawnych terenach bocznic kolejowych, bo Służewiec kiedyś był dobrze skomunikowany kolejowo. I na tych terenach powstaną parki i to pełni kilka funkcji, bo oprócz tego, że to jest taka funkcja wypoczynkowa dla mieszkańców i też dla pracowników, którzy mogą sobie wyjść w czasie przerwy na lunch i zjeść swój lunch na przykład w ogródku zamiast w budynku, to funkcja komunikacyjna. Przez te parki będzie można przechodzić i realizacja tego parku jest chyba w przyszłym roku, więc już niedługo te efekty zobaczymy. Natomiast realizacja takich drobnych jakby idei no jest cały czas widoczna w kilku miejscach. Najnowszy to jest skwer przyjazny mieszkańcom naprzeciwko Galerii Mokotów. Na takim skwerze będzie można sobie usiąść, to już jest wykorzystywane do tego. Spotkać się z przyjaciółmi po pracy i tak dalej, w drodze do pracy, w drodze z pracy, to takie funkcje jakby jednoczące ludzi nie pełni. Oprócz tego zmniejsza też temperaturę wokół tych przestrzeni biurowych, no bo one są znane z tego, że się bardzo dobrze nagrzewają. No i tak krok za krokiem dzielnica się może zmienić w dzielnicę przyjazną mieszkańcom. No właśnie i też wspomniałeś o galerii, prawda, że galeria to jednak też jest taki teren dosyć za dawnych czasów nieprzyjazny właśnie do jakichś fajnych spotkań, bo jednak galeria próbowała przyciągnąć ludzi do środka. Ale gdzieś tam obok galerii te tereny też są niezagospodarowane i też warto by po prostu przyjrzeć się tym terenom. Tak, jak najbardziej, bo to jest też tak, że rzadko kiedy, znaczy coraz częściej, ale wciąż myślę, że rzadko kiedy deweloperzy, inwestorzy myślą o otoczeniu inwestycji. To, co jest w środku w budynku jest bardzo ważne, lobby jest szalenie ważne, dajemy zielone ściany w lobby, jakąś fontannę, no wszystkie takie rozwiązania, które oczywiście świetnie wyglądają, świetnie się sprawdzają, natomiast całe otoczenie budynku, zainteresowanie tym otoczeniem kończy się na granicy działki. I to jest duży błąd, bo otworzenie tego budynku na innych, chociażby na ludzi, którzy tam spacerują, może być korzystne z wielu jakby powodów, chociażby dla najemców, którzy mają tam gastronomię. Ludzie, którzy wokół naszego budynku będą się pojawiali, będą sobie przesiadali, nawet jeżeli nie są związani z budynkiem bezpośrednio, często wejdą na kawę do naszego budynku, więc powoduje to generalnie więcej ruchu, więcej korzyści dla najemców, no i też buduje wartość tego budynku. I obserwuję od wielu lat to, że coraz częściej to myślenie się gdzieś tam przebija. To znaczy nie jest istotne tylko to, co w budynku, ale to wokół budynku również. Ścieżki rowerowe wokół budynku, miejsce do parkowania dla rowerów, miejsce do, nie wiem, ładowania samochodów elektrycznych. To wszystko są rzeczy, które sprawiają, że ten budynek jest lepiej oceniany i moim zdaniem wartość tego budynku również wzrasta.
Chociażby na prostym przykładzie niezagospodarowanych terenów parkingowych wokół budynków. Na Służewcu, jak zrobiliśmy taką analizę, to było kilka tysięcy miejsc parkingowych, z których wykorzystanie było na poziomie 40%. Korzystali pracownicy danych budynków. Ale to z takim założeniem, że jak ktoś już jest pracownikiem budynku, to ma prawo wjazdu na parking, a cała reszta nie ma. Człowiek z ulicy, który przyjedzie na Służewiec, nie ma gdzie zaparkować samochodów, więc gdzie? Zostawia go gdzie popadnie, albo szuka tego miejsca parkingowego przez pół godziny jeżdżąc po kilku ulicach, aż wreszcie znajdzie fartem bądź nie fartem, albo go zostawi na pasach i po prostu pójdzie zdenerwowany, bo ma za 5 minut spotkanie. Więc jakby to znowu jest mądrze przemyślana polityka parkingowa, to też jest istotny element budowania dzielnicy. Co było przyczyną tego, że właściciele na przykład parkingów podziemnych nie chcieli się otworzyć na to, żeby klienci z zewnątrz mogli korzystać, nawet za opłatą? Bo podejrzewam, że ludzie nawet chcieliby zapłacić za to, żeby po prostu móc swobodnie tam zostawić sobie samochód i gdzieś się przejść, czy to do galerii, czy do jakiegoś biura, czy do lokalu usługowego. No to jest coś, nad czym się nie zastanawiam, dlatego cieszę się za to pytanie, bo ludzie nie uświadamiają sobie, dlaczego w ogóle jest taki opór przed otworzeniem się na ludzi z zewnątrz, prawda? Jakby ci ludzie byli, nie wiem, z założenia coś gorsi albo chcieli nam zrobić krzywdę. Nie. To było poczucie takie, że pracownicy nie chcą się mieszać z ludźmi, którzy nie są pracownikami. Jestem w stanie to na przykład zrozumieć w przypadku parkingów podziemnych, gdzie są wspólne też windy i szlaki. Jeżeli firma z jakiegoś powodu ma politykę chronienia swoich tajemnic, choć to jest raczej iluzoryczne, no to nie będzie chciała, żeby ludzie z zewnątrz mieszali się z pracownikami, żeby przechodzili przez te same bramki i tak dalej, no bo to generuje problemy z dostępem po prostu do tego budynku. Natomiast w przypadku większości najemców czy właścicieli budynków, to było to poczucie, że ludzie, którzy parkują tam samochody, chcą być w gronie tylko tych, którzy pracują w danym budynku. Tymczasem Jakaś ekskluzywność. Tak, ekskluzywność, ale to jest trochę taka ekskluzywność wymyślona. To znaczy nikt z pracowników tak naprawdę nigdy tego nie artykułował. To nie było coś, co zostało zbadane. To nie było na podstawie tego, że ktoś przeprowadził rozmowę na ten temat. To było założenie, że jak już ktoś ma miejsce w tym budynku, no to nie chce mieć miejsca z kimś, kto po prostu przyjedzie tam na pół godziny. Trudno powiedzieć dlaczego, ale ten kryzys związany z pandemią zmienił bardzo myślenie i większość parkingów otworzyła się po pandemii, w związku z tym, że było w takim stopniu niewykorzystywana, że generowała duże koszty. Bo też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w większości parkingi to są koszty tylko. Tam na parkingach się nie zarabia. Więc jakby, żeby zminimalizować te koszty, no lepiej zaprosić ludzi z zewnątrz i dać im wydzielić nawet przestrzeń, gdzie mogą parkować krótkookresowo, no żeby po prostu minimalizować te koszty. Natomiast jeżeli chodzi o ekskluzywność, to też wydaje mi się, że to jest takie założenie z lat 90., które już dawno przestało mieć rację bytu. Ale tu taka anegdota, o której opowiedziałeś zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, a propos jeżdżenia windami i tajemnic firm. Czy mógłbyś się tym podzielić? Anegdota jest taka, że jeden z pracowników amerykańskiej korporacji, nie wiem czy jeżdżąc w budynku windą, miał do czynienia z pracownikami bardzo różnych firm i doszedł do wniosku, że to, co oni mówią w trakcie jazdy na lunch bądź z lunchu, to są informacje poufne, wrażliwe i bardzo ważne. O czym ludzie rozmawiali w windzie? O realizacji targetów, o tym, jakie są zmiany personalne, o tym, kto jest dobrym szefem bądź złym szefem, jak bardzo ciężko jest zrealizować na przykład wyniki kwartalne. To są informacje poufne, których firma powinna strzec jak oka w głowie, natomiast nikt się nie zajmuje tym, nie przejmuje się tym, że mówi o tym w windzie, no bo mamy tendencję do ignorowania tego, kto nas słucha w danym momencie. Więc z jednej strony w firmie możemy strzec tych tajemnic, a z drugiej strony za darmo ich udzielamy w kantynie firmowej bądź właśnie w windzie. Co też nie oznacza, że właśnie jak wpuszczamy ludzi z zewnątrz na parking powiedzmy jakiegoś biura, to nie oznacza, że tam od razu przyjeżdżają szpiedzy, którzy chcą wykraść tajemnice firmowe w windzie, prawda? Myślę, że jest dużo łatwiejszych sposobów, mniej skomplikowanych na to, żeby to zrobić. A jeżeli najemca czy życzy sobie wydzielenia pewnej części dla swoich pracowników, to też nie ma z tym problemu. Fizyczne wydzielenie to jest dość tani proces, stawia się bramki i po problemie. Jakby w tym momencie monitorowanie, kto wjeżdża i dlaczego wjeżdża, jest również możliwe przez aplikację. I tutaj znowu idea Smart City. Parkingi inteligentne, które monitorują, kiedy wjechaliśmy i kim jesteśmy, to nie jest żadne rozwiązanie science fiction. To można wprowadzić od zaraz. Więc jakby to też są obawy, które łatwo zbić. Tak, no właśnie my w Navi Parking staramy się to wdrażać, żeby jednak mieć dostęp do tych informacji. Oczywiście te informacje są jakby zabezpieczone, natomiast
widzimy też po całym przepływie na parkingu, ile miejsc nadal jest niewykorzystanych. I to jest też to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku na temat w ogóle doedukowywania się ludzi. Ludzie nie są doedukowani, na przykład chociażby na takie aplikacje, która ci umożliwia wjazd na parking jakiejś korporacji, jakiegoś hotelu, albo na przykład, nie wiem, na wjazd na parking do Marriotu w samym śródmieściu Warszawy, gdzie możesz sobie po prostu zaparkować w parkingu podziemnym, płacąc prawie tyle samo, albo nawet tyle samo, co za parkometr. Tak, no właśnie odchodzi, że to nie jest kwestia pieniędzy czy płatności, bo to też nie są takie koszty, których nie możemy raz na jakiś czas ponieść, ale o ile wygodnie jest jechać gdzieś, gdzie wiem, że znajdę miejsce do parkowania, zaparkuję w sposób bezpieczny, mój samochód nie będzie narażony na jakieś obtarcia, nieobtarcia, które parkując na dziko, to naprawdę to jest ryzyko i naprawdę można sobie uszkodzić podwozie, wjeżdżając na jakąś ścieżkę czy kawałek parkingu, czy trawnika. No więc tak, ja uważam, że te rozwiązania są ważne i są do zrobienia i powinny być promowane, no bo jako użytkownik samochodu, który raz na jakiś czas musi korzystać z samochodu, ja też nie chcę kombinować i to nie są znowu rozwiązania, które są rzadko spotykane, to po prostu można mądrze zrobić i też musi być taka świadomość, że pomaganie ludziom też zwiększa jakby szansę na to, że nasza przestrzeń, ten budynek będzie lepiej odbierany. Samochód jest najbardziej nieefektywnym sposobem komunikacji. 90% jego życia stoi nieużywany w takim życiu biurowym. Przyjeżdżamy do niego, powiedzmy, pół godziny zajmuje transport do pracy, pół godziny z pracy, czy mamy godzinę w ciągu dnia, na 12 godzin, 24 godziny. Godzinę w ciągu dnia czasami korzystamy z samochodu, 23 godziny, on stoi i zajmuje potężną przestrzeń, prawda? Więc jak myślimy o przyszłości miast, to powinno być bardziej rozwiązane. Być może transport autonomiczny. Już są pierwsze rozwiązania, które zakładają to, że pojazdy będą wykorzystywane non-stop, czyli nie będziemy korzystali ze swojego samochodu, tylko będziemy współdzielić te samochody. I na zasadzie tak jak hulajnogi, prawda? Będziemy potrzebowali, będziemy korzystali i odstawimy po to, żeby on mógł cały czas służyć komuś innemu. No to już jest dużo bardziej efektywne. Pytanie, czy najbardziej efektywne? Raczej powinniśmy się skupiać w tym, żeby ten transport zaplanować tak, żeby on był jak najszybszy, żeby nie spędzać w tym transporcie tyle czasu. Ale to już jest jakby pytanie o te potoki jakby samochodów, potoki pieszych, jak to wszystko skoordynować. Natomiast na pewno kwestia parkingu jest szalenie ważna i idealne są jakieś takie rozwiązania oparte właśnie o możliwość zostawienia samochodów w miejscu, w którym ja wiem, że będę mógł zostawić, nie denerwowania się, nie szukania miejsc. To generuje potężne korki i tak jak wspomnieliśmy jeszcze w dyskusji przed podcastem, potrzebę później chodzenia na medytację, żeby odstresować się po pół godziny w korku, szukając miejsca do parkowania, bo znowu jakby nasze nawyki są niezmienne. My chcemy zaparkować możliwie blisko do wejścia. Zresztą robili badania na temat mobilności. Każdy środek transportu jest odpowiedni na określonym odcinku. Jeżeli gdzieś przemieszczamy się w granicach kilometra, to albo wybieramy piechotę, albo na przykład hulajnogę. Idziemy piechotą, bądź jedziemy hulajnogą. Jeżeli jest to dłuższy odcinek, chętniej wybierzemy rower, tak jak Veturillo, czyli model jakby wypożyczania roweru. Jeżeli to są dalsze odcinki, być może skuter. No ale już na dłuższych odcinkach trudno sobie wyobrazić, żebym 15 km jechał hulajnogą elektryczną, prawda? To znowu nie będzie ten odcinek. I znowu analizując to, jak daleko chcemy dojechać tym środkiem, czy jak blisko celu, bodaj 400 metrów od celu to jest maksymalna odległość, jaką jesteśmy w stanie akceptować, jeżeli korzystamy z rowerów współdzielonych. Jeżeli jest dalej, to uważamy, że to przejście 500 metrów to już jest za dużo, więc szukamy innego środka komunikacji. W takim razie na ile powiedzmy właściciele takich biurowców, dużych biurowców albo nawet hoteli i wszelkich innych infrastruktur, galerii handlowych, na ile właściciele są świadomi tego, że mogliby wykorzystywać chociażby takie miejsca parkingowe? Myślę, że w bardzo niewielkim stopniu. My nawet rozmawialiśmy z wieloma przedstawicielami po to, żeby na Służewcu zrobić sieć takich hubów mobilności. Ten hub miał takie zadanie, żeby gromadzić wiele rodzajów komunikacji współdzielonej w jednym miejscu. Po to, żeby wychodząc z biura, żebym ja miał możliwość do wyboru hulajnogi, skutera bądź samochodu elektrycznego. Po to, żeby wybrać najlepszy środek transportu i żeby zawsze ten środek transportu tam był. I ta idea została wprowadzona z jednym z deweloperów z firmą Adgar. Pierwszy taki hub mobilności już testowo działa na Służewcu. No i z opinii użytkowników widzimy, że to ma sens. Oni doceniają to, że mogą skorzystać z różnych środków transportu. Bo chodzi o to, że im bardziej damy możliwość ludziom do korzystania z wielu środków transportu, tym mniej oni będą skłonni do korzystania z samochodów. A tak jak wspomniałem, to jest najbardziej nieefektywny sposób komunikacji, choć czasem niezbędny.
często my zauważamy w miejscach, gdzie mamy zainstalowane szlabany, które aplikacja sama sczytuje tablicę rejestracyjną i szlabany same się otwierają przy wjeździe i przy wyjeździe. Zauważamy też, jak bardzo to właśnie odciąża ludzi z tego psychicznego procesu nawet rozmyślania o tym, czy ja mam pobrać bilet, czy mi się otworzy bramka, czy ktoś za mną stoi i zaraz nie będzie trąbił na mnie. To też takie usprawnienia, chociażby gdzie wszystko jest seamless, gdzie wszystko jest bezdotykowe, one też usprawniają właśnie całe to flow, tak jak powiedziałeś, przejazdów, wjazdów, wyjazdów samochodów. No i też ludzie dzięki temu po prostu odczuwają lepszy komfort spędzania czasu, czy to w mieście, czy też poszukiwania miejsca parkingowego. Absolutnie. Ja uważam, że to jest właśnie przyszłość tego transportu, tej komunikacji, o której mówimy, myśląc o smart cities. To jest to, że ja nie musiał myśleć o tego typu rzeczach, gdzieś tam odbijać tych... Najchętniej bym miał abonament jakiś, który będzie mi sczytywał po prostu moje dane, żebym ja nie musiał nic robić. I to w wielu miejscach już jest wdrażane. Na przykładzie budynków, to z kolei PropTech i cały temat związany z inteligencją budynków, aplikacje umożliwiają nam po wejściu do budynku rezerwowanie salek konferencyjnych, kupno kawy, informowanie o tym, że pan kanapka jest na dole. To są rzeczy, które pozwalają mi nie musieć sprawdzać tego i dostawać te informacje, które ja chcę w tym momencie, kiedy ich potrzebuję. Jeżeli chodzi o transport, to jak najbardziej widzę tak, że przyszłością będą takie parkingi, na których ja będę wiedział, że będę miał miejsce parkingowe, nie będę musiał poświęcać czasu na myślenie, na szukanie. To jest dla mnie strata czasu. Ale to oczywiście też zwiększa taką jakość doświadczenia. To sczytywanie tablic rejestracyjnych to jest mała rzecz, która bardzo cieszy w momencie, kiedy wyjeżdża się z galerii handlowej. Nie trzeba czekać z tym bilecikiem, tylko po prostu jest otwierana bramka. Więc to są takie drobne usprawnienia, które moim zdaniem są ważne. I w temacie parkowania, w temacie Smart Cities, ważnym aspektem jest mikromobilność. Co byś o tym powiedział? Ja myślę, że ona dojrzewa do tego, żeby być takim rozwiązaniem traktowanym na poważnie. Przez wiele lat wydawało się, że te hulajnogi to jest raczej taki gadżet, coś, co dla żartu, dla próby wypożyczymy po to, żeby się przejechać bulwarami wiślanymi. Albo problemem nawet w niektórych miejscach. Tak. I rzeczywiście, i to był problem w wielu miejscach. Pozostawianie tych hulajnóg gdzie bądź na ścieżkach rowerowych. Sam spotkałem się nieraz, że musiałem bardzo ostro hamować, wyjeżdżając za zakrętu i widząc po prostu zaparkowane te hulajnogi. Nad tym się pracuje i to jest kwestia jakby dojrzałości rynku, gdzie pewne rozwiązania na pewno przyjdą i ucywilizują jakby ten system. Natomiast jakby sama rola, którą mikromobilność zaczyna odgrywać w systemie tej miejskiej komunikacji, rośnie i moim zdaniem wciąż jeszcze nie jest na tyle silna, na ile powinna być, bo to jest tak, że są te główne węzły przesiadkowe, WKD, prawda? Dowozi nas z miejsca, w którym mieszkamy, blisko centrum, powiedzmy. Są te główne centra przesiadkowe w ramach konkretnych dzielnic. Natomiast problemem często jest to, że w ramach samych dzielnic ten ruch nie jest rozprowadzony odpowiednio. Jeżeli ja, jako użytkownik miasta, będę musiał przejść 800-900 metrów piechotą, to się zastanowię, czy nie lepiej wziąć samochód, zwłaszcza jeżeli pogoda będzie nieładna, prawda? Natomiast jeżeli będę miał wiele innych możliwości, to dużo skłonniej, z dużo większą skłonnością wybiorę to, żeby mieć po prostu wygodny przejazd. Na tym odcinku krótkim, pierwsza, ostatnia mila się często o tym mówi, prawda? Ludzie wybierają samochody również dlatego, że nie są w stanie dojechać do pociągu, chociażby do stacji pociągu. Mój kolega w Zalesiu Górnym mieszka 1,5 kilometra od stacji PKP. Przejście tego w zimę nie jest przyjemnością, więc on często wybiera samochód i teraz jak już wsiądzie w ten samochód, no to zazwyczaj jedzie już do miejsca docelowego, do Warszawy. Chociaż coraz częściej pojawiają się te parkingi, takie park and ride, które umożliwiają zostawienie tego. Natomiast co dzieje się na tej ostatniej mili w mieście? Przechodzenie długich odcinków dla wielu ludzi jest po prostu niewygodne. To samo jeżeli na przykład idziemy z zakupami. Wyjście z siatami z zakupami jest niewygodne, jeżeli musimy z nimi przejść do tramwaju kilkaset metrów. Więc teraz ta mikromobilność pozwala rozładowywać ten ruch w dzielnicach i widzę olbrzymią rolę właśnie w tym, żeby ona była uzupełnieniem transportu publicznego, który ma za zadanie dowieźć nas do dzielnicy, ale już może niekoniecznie pod same drzwi biurowca. Plus jakby wprowadzenie rowerów miejskich i ich jakby zainteresowanie, które wygenerowały, pokazuje, że jest taka potrzeba. Veturillo rekordowe ilości wypożyczeń jakby notuje, więc widać, że ludzie chcą korzystać z tej mikromobilności, bo to jest po prostu wygodne. I to, jeżeli to jest dobrze zarządzane, no to jest bardzo dobre uzupełnienie właśnie tego dużego transportu, metra, autobusów i tramwajów. Tym bardziej, że to jest domeną właśnie idei Smart City, że też sam ten właśnie mikromobilność generuje też jakieś dane.
i te dane możemy analizować i można na podstawie tych danych coś nowego stworzyć później, coś, co jeszcze bardziej usprawni po prostu ludziom życie w mieście. Tak. Więc ja to postrzegam jako pewne rozwiązanie, które uzupełnia to, gdzie te miejsca, w których brakuje tego typu transportu. I nawet w mniejszych miastach wiem o kilku przynajmniej przypadkach, w których mikromobilność jest wykorzystywana jako uzupełnienie transportu publicznego. Na przykład do osiedli, które są na tyle oddalone od miasta, ale na tyle małe, że nie opłaca się puścić na przykład linii autobusowej, no to w tym momencie skutery czy samochody elektryczne będą odpowiedzią na to, żeby mieszkańców dowozić do tych właściwych jakby centrów przesiadkowych. Czyli pierwsza, ostatnia mila, czy ten problem po prostu dotarcia do transportu i z transportu do domu, prawda? Plus czasami nie ma sensu w mieście robić całej komunikacji publicznej ze względu na jego położenie, bądź jakieś inne warunki, bądź chociażby wielkość. I w tym momencie ta mikromobilność może być odpowiedzią na to, żeby tak zorganizować ten transport wokół tego miasta, żeby to było wygodne dla mieszkańców, a dużo tańsze. No bo pamiętajmy o tym, że firmy mikromobilnościowe zarabiają na tym, prawda? Więc jakby one mogą ciążyć miasto, podpisując odpowiednią umowę i po prostu wszyscy są szczęśliwi. Czy mierzyłeś może kiedyś pod kątem statystycznym, jak to jest? Czy na przykład dany odcinek w mieście bardziej opłaca się przejechać samochodem, hulajnogą czy rowerem wypożyczonym? Są jakieś takie dane? Tak. Są, to znaczy można różne dane zebrać, żeby wysunąć pewne wnioski. I tak średnia prędkość poruszania się po Warszawie to jest około 22 km na godzinę. No to jest daleko od ideału i plasuje nas chyba w pierwszej dziesiątce najbardziej zakorkowanych miast świata. To są dane, które są bardzo słabe. I teraz odpowiedzią wielu osób jest to, żeby budować więcej dróg. I co powoduje, że jest jeszcze więcej samochodów i jeszcze wolniej się będzie jeździło. No to jest błędne koło, niestety bardzo wiele osób w ogóle tego nie rozumie, jakby tej zależności, że budowanie dróg nie sprawia, że będziemy jeździli szybciej, wręcz przeciwnie. Miałem przyjemność teraz być tydzień na Malcie, gdzie kultura samochodowa jest bardzo rozwinięta i tam na 570 000 mieszkańców mają bodaj zarejestrowane 400 000 samochodów. I mają wieczne problemy z korkami i odpowiedzią na wieczne problemy z korkami jest budowa większej ilości dróg, co powoduje, że więcej osób będzie chciało korzystać z samochodów bez więcej dróg i tak dalej, koło się napędza. Więc odpowiedzią na ten problem jest pójście w drugą stronę, to znaczy jest rozbijanie tego transportu na inne formy. W tej chwili rowery to jest jakieś od 5 do 10% jakby tego ruchu miejskiego. Ponad 45%, chyba już blisko 50% to jest ruch komunikacją publiczną. Więc widać, że to się gdzieś tam rozbija, prawda? Więc coraz częściej chcemy korzystać z tego, no tylko warunkiem do korzystania z tego typu alternatywnych do samochodu środków komunikacji jest to, żeby one były wygodne, szybkie, daj Boże tanie i jeszcze takie, które w komfortowy sposób pozwolą mi przemieszczać się po mieście. Wtedy jak najbardziej ludzie będą chcieli z tego korzystać, więc to musi być spełnione kilka warunków, natomiast nie ma ucieczki od tego, znaczy miasta nie są stworzone do tego, żebyśmy jeździli samochodami i nigdy nie będą. Jeżeli zrobimy po 10 pasów w jednym kierunku, te 10 pasów się zakorkuje. Okej, czyli na bazie tego, co teraz powiedziałeś, można by stworzyć pewien model właśnie takiego efektywnego poruszania się po mieście. Czy istnieje taki model, albo jeśli nie istnieje, jakbyś mógł teraz sam spróbować zwizualizować coś takiego? Myślę, że istnieje coś takiego jak tendencja, która pokazuje, że ludzie, którzy teraz są jakby taką zaczynają być dominującą grupą, czyli ludzie młodzi, aktywni zawodowo i aktywni też życiowo, coraz częściej wybierają wiele środków transportu. Nie przywiązują się do jednego, bo wybierają też środki transportu w zależności od potrzeb. I są coraz częściej koncepty co-livingowe. Tak jak mówimy o Smart City, no to też są takie trendy na rynku mieszkaniowym. Koledzy, którzy zajmują się badaniami tego trendu, jasno pokazują, że ci ludzie na przykład z założenia nie mają samochodów. Ci, którzy chcą mieć mieszkanie w takiej przestrzeni współdzielonej, również chcą współdzielić środki komunikacji. Nie jest im potrzebne do szczęścia posiadanie własnego samochodu, który pomijając koszty ubezpieczenia, zmiany opon i tak dalej, no nie generuje dla nich takiej wartości, żeby konieczne było jego utrzymywanie przez cały rok, jeżeli potrzebują skorzystać z niego kilka razy w ciągu roku. I teraz takie osoby wybierają właśnie różne środki transportu w zależności od potrzeb. Jeżeli będą chcieli pojechać na przedstawienie w teatrze i założyć garnitur, wybiorą prawdopodobnie samochód, który ich tam dowiezie, ale niekoniecznie własny. Jeżeli jadą do pracy, to wybiorą rower albo hulajnogę i zmieniają te środki w zależności od potrzeb, od pogody, od samopoczucia, od tego, jak szybko chcą dostać się do pracy. No jakby chodzi o to, żeby miasto zapewniło te rozwiązania, dostęp do tych rozwiązań, żeby nie zamykało się na żadne rozwiązanie, no bo wtedy jest to z punktu widzenia takiego użytkownika miasta bardzo wygodne. I tutaj zmiany są jak najbardziej widoczne i myślę, że przyszłość tych miast będzie polegała na tym, że będziemy korzystali z takich środków, jakie w danej chwili na jakie będziemy mieli ochotę.
No tak, bo ten stary model, powiedzmy, zawierał się w takim aspekcie, że człowiek sobie myślał, jadę swoim samochodem, wsiadam do mojej fury i po prostu jadę właśnie do teatru na przykład, prawda? Jadę i tam musi być dla mnie miejsce parkingowe, bo jadę. Tak. No to jest też trochę kwestia takiego prestiżu, posiadanie własnego samochodu. Kiedyś mówiło się skóra, fura i komura jako symbole, prawda, bogactwa i tego, że nam się w życiu udało. Pytanie tak jest teraz. Czy to nie jest ograniczenie, które sami sobie narzucamy w momencie, kiedy musimy mieć własny samochód, którym musimy jechać do pracy i w którym spędzamy 45 minut w korku? No dla mnie to jest ograniczenie. Oczywiście mogę podcastów posłuchać i to jest świetny sposób spędzania czasu w samochodzie, no ale mimo wszystko trudno powiedzieć, że to jest jakaś przyjemność. Ta mobilność współdzielona raz, że jest dużo bardziej efektywna, a dwa, że przy dobrym planowaniu, a teraz aplikacje umożliwiają nam planowanie przejazdów z wyprzedzeniem, z myślą za nas. Algorytm podpowie nam naprawdę lepszą trasę, niż byśmy byli w stanie sami zaplanować. Dlaczego z tego nie wykorzystać? Tak, często krytycy na przykład mówią, że no właśnie, Google Maps myśli za ciebie, ono cię kieruje do danego miejsca i ty nie używasz swojego mózgu. Okej, można się z tym zgodzić, w pewnym sensie tak jest, ale z drugiej strony czy nie spojrzeć na to, no tak jak ty powiedziałeś, że to po prostu nas wyręcza, więc jeśli, nie wiem, nie buduję nowych połączeń neuronalnych w moim mózgu poprzez patrzenie się na ulicę jadąc samochodem, to mogę to robić właśnie słuchając na przykład audiobooka w tym czasie. Dokładnie tak. Znaczy, to też mój kolega jest orędownikiem teorii, że rozwijanie tej zdolności poruszania się po mieście, rozpoznawania ulic, planowania trasy pobudza nasze kreatywne obszary w mózgu. I ja z tym nie dyskutuję, ma na to prawdopodobnie dość dużo przykładów w literaturze, natomiast jeżeli ja tego nie chcę robić, to po co mam się zmuszać do pewnych rzeczy i po co mam później sam na siebie się denerwować, że wybrałem trasę, która była zakorkowana, bo był na niej wypadek i aplikacja już dawno o tym wiedziała, no ja nie wiedziałem, no bo dopiero jak wjechałem i nie było możliwości wycofania się, to będę stał teraz 1,5 godziny w korku, bo akurat jest duży wypadek. To jest kwestia jakby takiego podejścia, czy to jest dla mnie ważniejsze jest bycie szybko i wygodnie, czy dekombinowanie. Natomiast poruszanie się po mieście w ogóle w sposób taki nieprzywiązywania się do danego środka transportu daje pewne poczucie wolności. I to jest to, że na co mam ochotę w danej chwili. I niektórzy lubią jeździć skuterami i to jest przyjemne, więc mogą sobie wybrać skuter. Niektórzy wciąż lubią hulajnogi, rowery miejskie. Jakby to jest, po co się ograniczać, skoro ma się dostęp do takiej palety rozwiązań. No i to też jest fajne, dobre dla psychiki ludzkiej. Właśnie można zmieniać co jakiś czas środek transportu, żeby po prostu, no jak to się mówi, wychodzić z tej strefy komfortu. No bo jak się człowiek już przyzwyczaił do tego samochodu, to dosyć trudno jest potem wybić się z tego, powiedzmy, nawyku, że wsiadam do samochodu dlatego, że na przykład jadę na śródmieście, bo akurat potrzebuję coś załatwić, a przecież właśnie jest tyle dostępnych innych możliwości. No tak. Inaczej się też doświadcza miasta. To jest też ważne, że inaczej się z okien samochodu, kiedy jesteśmy skupieni na prowadzeniu, a jest zupełnie inaczej dumając sobie, patrząc przez szybę tramwaju. Ja uważam, że to jest ważne. A dla miasta ma to też duże zalety i wymierne zalety, bo nie ma takich zaprojektowanych miast, które wytrzymałyby potok samochodów. Nie da się tego zrobić, ulice nie są z gumy i nie będą, więc jakby dla miasta jest to duży problem, generuje potężne koszty, nie mówiąc o spalinach, które też nas trują, więc nawet gdybyśmy się przesiedli wszyscy na elektryki, no to wciąż będzie generowało korki i problemy z poruszaniem się po mieście. Więc jakby jest szereg narzędzi, które próbuje jakby temu zaradzić. Zamykanie centrów miast, strefy czystego transportu. To są pewne narzędzia, które w jakiś sposób to ograniczają, no tylko że w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie, spotykają się z olbrzymim taką niechęcią społeczną, z odbieraniem wolności, prawda? Każde zwężenie drogi jest traktowane jako zamach na konstytucyjną wolność. Bzdura, no ale to też wynika chyba z braku świadomości. Dlatego tak ważny jest dialog. Trzeba tłumaczyć ludziom, że to nie jest robienie im na złość i że jeżeli będzie mniej samochodów na ulicach, to tym, którzy wybiorą samochód, będzie łatwiej jeździć. No właśnie, czyli mamy stary model przemieszczania się jednym samochodem i to jest mój samochód i chcę się nim poruszać i mamy model współdzielenia. Co byś powiedział na temat właśnie tego modelu? Znaczy, współdzielenie jest interesujące w momencie, kiedy się do tego troszeczkę przyzwyczaimy. W momencie, kiedy zaczniemy traktować to nie jako ciekawostkę, a jako takie rozwiązanie, które jest na równym poziomie z wybraniem transportu publicznego bądź własnego samochodu. I teraz dość interesującą koncepcją, która jeszcze w Polsce jest bardzo mało powszechna, jest takie współdzielenie przejazdów. Na trasach pomiędzy miastami są już takie rozwiązania, kiedy po prostu umawiamy się, że jedziemy z jednego punktu do drugiego i na przykład partycypujemy w kosztach benzyny.
I to jest jakby przyjęte rozwiązanie, nikt się na to nie oburza. Jest to dużo sensowniejsze z punktu widzenia wykorzystania tego środka transportu, jakim jest samochód. Z drugiej strony jest to ograniczenie kosztów, więc też jest korzystne dla użytkowników. Natomiast w mieście z tym jest pewien problem, bo wiem, że były prowadzone próby wprowadzania takiej współdzielenia przejazdów z miejscowości pod Warszawą, z Piaseczna, do miejscowości, znaczy do Warszawy, do dzielnic typowo biurowych, gdzie rzeczywiście ten ruch był bardzo duży i codziennie kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy samochodów ruszało w tym samym momencie do tego, żeby dojechać do biura. No i pomysł był taki, żeby zamiast jechać samemu w samochodzie, wziąć sobie współpasażera bądź współpasażerów zarejestrowanych przez aplikację, więc też w jakiś sposób bezpiecznych, no bo pierwsze obawy były takie, no biorę kogoś, kogo nie znam, prawda? Więc dość naturalne takie poczucie, że może to nie być ktoś, z kim chciałbym jechać. Więc okej, aplikacja to reguluje. Chodziło o to, żeby wykorzystać to miejsce. Skoro już ktoś jedzie samochodem, to już pomijając koszty, współdzielanie kosztów, no to żeby więcej osób zabrał. Bo znowu jak robili badania, to ponad 80% samochodów jest prowadzonych tylko przez kierowcę. Jedna osoba w potężnej maszynie zajmującej bardzo dużo miejsca. No nie jest to w żaden sposób sensowne wykorzystanie, biorąc pod uwagę, ile osób się mieści w autobusie czy w tramwaju. No więc chociaż żeby zminimalizować to negatywny ten wpływ wykorzystania samochodu, czyli to, że po prostu jeździmy sami, no powstała idea, żebyśmy to współdzielili, natomiast niestety to nie wychodziło. To o ile jeszcze udawało się w godzinach porannych skoordynować to, bo ludzie jeżdżą mniej więcej na tą samą godzinę, to jest 8:30 albo 9, albo 9:30, no to z powrotami już było dużo gorzej. I to też naturalny sposób, znaczy naturalny jakby objaw tego, ponieważ ludzie chcą po pracy albo załatwić coś bezpośrednio, albo chcą troszeczkę dłużej pracować, albo wcześniej wyjść. Tego się już nie udało. Wypadnie. Coś im wypadnie, dokładnie. Nie chcą być uzależnieni od godziny wyjazdu z powrotem z pracy i powrotu, załóżmy właśnie do tego Piaseczna. Więc jakby to niestety nie wyszło, natomiast myślę, że to nie wyszło tylko i wyłącznie z powodu tego, że ta masa krytyczna osób korzystających, czy deklarujących chęć korzystania z tego była za mała. Że to powróci w jakimś momencie, kiedy zaczniemy się troszeczkę bardziej sobie ufać i traktować poruszanie się do pracy jako też pewnego rodzaju koszt. Bo nawet pracodawcy nie uważają, że to jest nasz koszt, prawda? Nie obchodzi ich to, jak dojedziemy do pracy. Tymczasem no może jest to pora na taką rewolucję w myśleniu, żebyśmy zaczęli zwracać uwagę, że ta droga do pracy to nie jest jakiś nieistniejący koszt, tylko to jest coś, co realnie ponosimy. I też realnie potrafi nam pomóc, bądź nas już zmęczyć na starcie, bo jak postawimy 45 minut rano w korku, to już jesteśmy naprawdę mocno zmęczeni. Super. Czyli wychodzi na to, że jest możliwość. Zaczęliśmy od tych przestrzeni biurowych, od biurowców. Przeszliśmy przez właśnie centrum miasta, aż po właśnie dojeżdżanie z okolicznych, powiedzmy, miejscowości do centrum dużych miast. Czyli nadal jest otwartość na to, żeby idea Smart City rozrastała się i żeby tak naprawdę ta pajęczyna Smart City okalała czy to właśnie poszczególne miejscowości dookoła centrum miast i umożliwiała ludziom różnorodność, jeśli chodzi o wybór środków transportu. Tak. No ja myślę, że to jest bariera mentalna, która w nas tkwi. Wynika z tego, że my się często zraziliśmy do pewnego rodzaju transportu, prawda? Nie jeździmy pociągami, no bo raz nam się zdarzyło, że pociąg stanął w szczerym polu i bez informacji stał 1,5 godziny. I w momencie, kiedy my będziemy promować te różne rozwiązania i miasto będzie też wspierać te rozwiązania, tak jak wspierała chociażby ten rower miejski. To była idea, która na początku była z dużą nieufnością przyjmowana. Początki były trudne. Na początku wprowadzili 20 pierwszych minut darmowych po to, żeby ludzie w ogóle chcieli z tego korzystać. Później w wielu miastach nie ma już darmowych minut. Jeździ się od razu płacąc i to nie spowodowało wcale zmniejszenia tą zainteresowaniem rowerami miejskimi, co pokazuje, że ludzie chcą wybierać różne rozwiązania, tylko że też nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że to jest fajne, że to można z tego skorzystać. I jakby po pierwsze trzeba o tym mówić, po drugie pokazywać te fajne rozwiązania, a po trzecie też wprowadzać rozwiązania takie systemowe. Bo my bardzo często rozmawiamy o super rozwiązaniach, które jeżeli będą punktowo wprowadzone, nie dadzą nic sensownego. Wyobrażam sobie, że na przykład robimy duże centrum parkingowe w pobliżu dużej stacji PKP. W porozumieniu z PKP oferujemy taki rozkład pociągów, który będzie skoordynowany z potrzebami tych ludzi, którzy będą dojeżdżali z tego centrum, prawda? I w momencie, kiedy na przykład to PKP dowiezie nas do kolejnego centrum, to wszystko musi być tak skoordynowane, żeby ten ruch rozprowadzić możliwie płynnie.
i wtedy oferujemy mieszkańcom fajne rozwiązanie i naprawdę oni będą chcieli z tego korzystać, tylko muszą się do tego przekonać. Więc może dajmy im, nie wiem, miesiąc darmowego parkingu w Park and Ride i do tego specjalne zniżki na komunikację miejską. To są oczywiście luźne pomysły, no ale to chodzi o to, żeby to wprowadzić w sposób skoordynowany, bo my bardzo często mamy świetne pomysły, które są wprowadzane punktowo, bez związku z innymi. Nie widzimy sieci zależności, a jakby te sieci zależności w transporcie publicznym są potężne. Kiedyś rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat ruchu na Służewcu i chodziło o autobusy. Padła propozycja, żeby zwiększyć o kilka liczbę autobusów w ciągu dnia danej linii, która dojeżdża do Służewca. No i my skonsultowaliśmy to ze specjalistami z Zarządu Transportu Miejskiego i oni powiedzieli nam, że to by spowodowało tylko to, że dodatkowe autobusy utknęłyby w korkach. Przepustowość tych tras jest taka, a nie inna, w związku z ruchem miejskim w godzinach szczytu, że nie da się rozwiązać tego problemu poprzez zwiększenie ilości autobusów. Więc jakby to trzeba patrzeć na to, biorąc pod uwagę właśnie te zależności, prawda? Żeby nie robić krzywdy. Tak jak to inteligentne parkowanie jest genialnym rozwiązaniem, jeżeli będziemy je mądrze wprowadzali. Jeżeli je wprowadzimy w ścisłym centrum miasta, spowoduje tylko to, że więcej samochodów będzie jeździło do tego centrum miasta i dodatkowo je zakorkuje. I znowu nie stworzymy takiej ilości miejsc parkingowej, która zaspokoi potrzeby. Zawsze tych potrzeb będzie dużo więcej. Więc choćbyśmy zbudowali parking na 2000 samochodów, to ja gwarantuję, że te 2000 samochodów tam przyjedzie, a dodatkowy 1000 będzie jeździło wokół. Czyli w pewnym sensie jest to trudne do wdrożenia tak naprawdę. Bardzo. To jest system naczyń połączonych. To trzeba wielowątkowo i tutaj właśnie nie uciekniemy od tych takich planów miejskich, które będą szeroko patrzyły na miasto z lotu ptaka. Natomiast dzięki technologii mamy dostęp do niesamowitej ilości danych. My wiemy, skąd ludzie jeżdżą i dokąd jeżdżą. Możemy to zmonitorować. Możemy zobaczyć, gdzie się tworzą największe korki. Tak jak Londyn ma świetny system zarządzania ruchem świateł w mieście. Ten ruch jest skoordynowany i w momencie, kiedy tworzą się korki w jednym miejscu, przełączane są światła na tyle, żeby na przykład ten potok szybciej, żeby rozładować te korki przez to, że wydłuża się cykl świateł. Do tego dochodzi system informacji. Jeżeli jakiś korek się pojawia, centrum zarządzania miejskiego od razu dostaje informację, że tam jest korek. Dlaczego jest tam korek? Czy był wypadek? Czy ktoś po prostu zablokował ulicę? I to daje możliwość reagowania. Więc te narzędzia są już, prawda? My musimy tylko je dobrze wdrożyć. Na takim najprostszym przykładzie to powinniśmy zieloną falę mieć. Jak już ci kierowcy jadą miastem, to niech oni mają zieloną falę, która przy rozsądnej prędkości pozwoli im przejechać bez zatrzymywania się co chwilę na światłach. Od małych rozwiązań przechodzimy do coraz bardziej skomplikowanych, prawda? Czyli powiązaniem transportu publicznego z transportem indywidualnym, a jeszcze później mikromobilnością. Więc musimy zobaczyć, jak najlepiej to zrobić. Na przykład na Służewcu dobrym rozwiązaniem wydaje się wprowadzanie większej ilości ścieżek rowerowych, które rozładują ruch rowerowy w samej dzielnicy. I to spowoduje, że ludzie chętnie będą wybierali rower, jeżeli będą wiedzieli, że w komfortowy sposób przyjadą rowerem do pracy. Nie będą musieli jechać ulicą Woronicza, gdzie mijają samochody rozpędzone do 100 km na godzinę, co nie jest komfortowe. Więc z jednej strony działania bardzo lokalne, ale z drugiej strony musimy mieć taki szerszy plan, żeby to jest trochę jak z melioracją. Jeżeli zablokujemy kanały w jednym miejscu, to wyleje w drugim. My musimy mieć tą sieć przemyślaną i tak skoordynowaną, żeby te rozwiązania udrażniały, a nie powodowały, że lokalnie będzie lepiej, natomiast cała reszta na przykład warunki się pogorszą. I powiem ci, że cieszę się, że tacy ludzie jak ty nad tym czuwają, no bo jednak ty czuwasz nad tym, żeby to Smart City szło w dobrą stronę. Nawet dzielnicowo, prawda? Ale już widać, bo na przykład twoja dzielnica będzie przykładem dla innych dzielnic i ludzie będą mogli podpatrywać rozwiązania, jakie wy sugerujecie u siebie. Także cieszę się, że to ty akurat między innymi trzymasz na tym pieczę i doglądasz tego wszystkiego. Jak widzisz, w jaką stronę to zmierza na przyszłość? I przede wszystkim powinno to zmierzać w dwóch kierunkach. Po pierwsze, przestać planować, a zacząć wdrażać, bo miliony już masterplanów, założeń, każda zmiana władzy zaczyna się od przygotowania wielkiego planu na 20 lat.
bzdura, bo z tego nikt nie wychodzi, nigdy nie wychodzi. Więc po pierwsze zacznijmy planować w krótszej perspektywie, te plany krótko i średnioterminowe i zacząć to realizować. Poprawiać po prostu po kawałku, po tej małej cegiełce budować to wszystko. A po drugie zacząć słuchać mieszkańców, czyli to, co rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli to, żeby zacząć wykorzystywać informacje, do których dostęp mamy. Ale nie w taki sposób, że my po prostu sobie posłuchamy i zrobimy swoje, tylko żeby to realnie przekładało się na rozwiązania, bo to po pierwsze będzie mądrzejsze, a po drugie też da mieszkańcom możliwość współuczestniczenia w tym procesie. A nam da możliwość po prostu dostępu do informacji, które wykorzystamy. Czyli wykorzystujmy wszystkie możliwe narzędzia, bo tych narzędzi Smart City jest bardzo dużo i dobrze wykorzystywane pozwolą po prostu rozwiązywać kolejne problemy. A problemami w tej chwili oczywiście jest komunikacja i to zawsze będzie, infrastruktura i jakość środowiska, bo o tym też się mało mówi, natomiast Smart City to też nie może być miasto, w którym dusimy się od smogu w sezonie grzewczym. No i jeszcze też do tego dochodzi, powiedzmy, postpandemiczne zdrowie mentalne ludzi. No tak. Bo nawet zobacz, samo to, że wymieniłeś te kilka czynników, to jednak gdzieś to zdrowie mentalne ludzi jest pod spodem, pod tym wszystkim, a jednak ono też jest fundamentem tego, że po prostu to ludzie korzystają z tej komunikacji. Tak, ja tu w pełni się zgadzam. Poza tym znowu miasto jest środowiskiem stresogennym. To na terenach miejskich powstały te wszystkie negatywne jakby zjawiska, o których mówimy, przepracowanie, depresje. To tutaj jesteśmy narażeni na masę czynników, które powodują to, że jesteśmy przepracowani, przemęczeni, zestresowani, nie potrafimy odpoczywać. Więc jakby miasto powinno też myśleć o tym, jak ulżyć nam w tym i żeby miasto było na tyle przyjazne, żeby samo bycie w mieście nie generowało dodatkowych obciążeń dla nas psychicznych. I żeby zachęcało, no tak jak wspomniałeś o pandemii, to pandemia nas zamknęła w domach na wiele miesięcy, a niektórych na lata, bo już nie chcą wychodzić. Wiele osób, czy wiele w ogóle całych branż postanowiło zostać na home office, bo to jest wygodne. Ale to powoduje, że my coraz mniej mamy tego kontaktu z ludźmi, łączymy się przez komunikatory, nie obcujemy, nie wychodzimy z domu. No to nie jest chyba dobre psychicznie. Znaczy moim zdaniem długofalowe skutki, ale tutaj nie jestem w żaden sposób nie mam kompetencji, żeby o tym rozmawiać. Natomiast długofalowe skutki będą negatywne. I teraz miasto może też odgrywać pozytywną rolę. W momencie, kiedy będzie więcej terenów zielonych, miejsc, w których mogę przystanąć, odpocząć, miasto też może te aktywności wzmacniać, organizując spotkania, jakieś festyny, może targi śniadaniowe. No to są świetne idee, które jednoczą ludzi. Festiwale, tego typu rzeczy, gdzie my możemy przebywać z innymi w mieście. To jest dla nas przyjemne, to jest takie uspołeczniające. Więc my mamy te narzędzia, tylko musimy też je mądrze wdrażać i znowu nie planować na 20 lat, tylko zacząć od teraz i od dzisiaj. I myśleć o tym też projektując miasto, czyli znowu już te idee wszczepiać w momencie, kiedy jest na to okazja. Jak planujemy przebudowę jakiejś ulicy, to od razu pomyślmy o tym, czy nie przydałaby się ścieżka rowerowa albo szpaler drzew. No właśnie i to wszystko zawiera się w całej idei Smart City, to o czym teraz powiedziałeś, także super, dziękuję Ci bardzo za znowu dużą garść informacji na temat rozwoju miasta i w ogóle Smart Cities. I mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś znowu się spotkamy w jakimś odcinku podcastu i wymyślimy dla Ciebie, myślę, że tym razem trudniejsze jakieś tematy, bo widzę, że w tych naprawdę bardzo łatwo się odnalazłeś, ale postaramy się znaleźć coś, czym spróbujemy Cię trochę zagiąć. Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję. Także dzięki i do zobaczenia, być może w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.